Przedstawiamy kolekcję historyczną od Kobi. Oto gigantyczny Yamato ze swoimi potężnymi działami. Pancernik Bismarck. Model z klocków jest taki ogromny. Zbuduj własną latającą fortecę. Sławny czterosilnikowy bombowiec alianckich sił powietrznych. Poznaj historię II wojny światowej. Ląduje Junkers Ju-87 sztuka. Odkryj najdrobniejsze detale historycznych modeli z klocków konstrukcyjnych. Czołgi, okręty i samoloty, które stworzyły historię. Tak, to my. Oto kolekcja historyczna od Kobi. World of Warships. Poznaj pancernik Tirpitz z jego 4 wieżami i zbuduj sławny pancernik USS Missouri. Niesamowite klockowe modele z serii World of Warship. Zobacz kolekcję World of Tanks. Alianckie pojazdy ruszają do boju na czele czołgu M4 Sherman. Zwycięstwo! Zbuduj słynnego Tygrysa. Stwórz niesamowitą kolekcję czołgów i poznaj historię broni pancernej. World of Tanks. Polskie klocki konstrukcyjne od Kobi. Jest też model czołgu Rudy 102 z serialu 4 Pancerni i Pies od Kobi. Słychać. Witam wszystkich serdecznie, już mnie słychać, tak? Moi drodzy, witam serdecznie. Setny stream, jubileuszowy stream, więc mamy naprawdę wyjątkową sytuację. Słuchajcie, ponad 100 streamów za nami tak naprawdę, bo tych streamów było znacznie więcej. No i co? Mamy dla was specjalną niespodziankę, no tak jak wielokrotnie prosiliście, wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Setny stream, w związku z tym jubileuszowy, gość specjalny przed państwem i przed nami, pan prezes Robert Podleś. Witam, gorąco klaski, brawo. Panie prezesie, już pana widać i mam nadzieję, że pana słychać. Moi drodzy, potwierdźcie tylko, czy na pewno słychać pana prezesa. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ale wydaje mi się, że tak. No ponieważ to pan jest gościem, a ja jestem prowadzącym, to teraz się trochę zamienimy, to znaczy ja będę mniejszy, a pan teraz jest większy. Dobrze, słychać. Potwierdzają wszyscy, że widać i że pan jest mniejszy od Artura, ale teraz już pan jest większy od Artura, więc jest okej. Panie prezesie, bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie, bo to mieliśmy już sporo gości specjalnych, umawialiśmy się, że będzie pan setnym gościem, udało się. Nie ukrywam, że trochę oszukałem, dlatego że tych streamów ostatnio jest trochę dużo, w zasadzie mamy po 3 streamy tygodniowo, no ale w końcu udało się zrealizować ten setny stream i mamy specjalnego gościa. Moi drodzy, ja mam przygotowane dla pana prezesa pytania od was, natomiast przypomnę, że cały czas macie okazję zadawać te pytania na czacie. Nasi moderatorzy będą mi te pytania podrzucać. Panie prezesie, no to żeby nie przedłużać, zaczynajmy, bo ja tych pytań mam naprawdę bardzo dużo. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. No właśnie, i lecimy. Panie prezesie, skąd pomysł na stworzenie firmy w przemyśle zabawkarskim? Skąd wzięła się nazwa Kobi? Miały być łatwe pytania. Będą. No to się zaczęło tak dawno temu, bo w 1987 roku, że ciężko tak w szczegółach powiedzieć, no ale generalnie to było, wtedy takie były czasy. Większość naszych klientów nie zna tych czasów, bo to była jeszcze wtedy komuna, 87 rok i brakowało tak naprawdę w sklepach wszystkiego. Między innymi zabawek. Zabawki się produkowało w Polsce, w zakładach rzemieślniczych, w spółdzielniach inwalidów, w spółdzielniach pracy, ale głównie produkowano je w tak zwanej wschodniej części Niemiec, czyli w NRD. Tam było to centrum wschodnioeuropejskiej produkcji zabawek. I wtedy w 1987 roku, dokładnie w kwietniu, podjąłem decyzję, że zaczniemy produkować zabawki. Zaczęliśmy produkować puzzle, później gry planszowe, a następnie klocki. No właśnie, i skąd nazwa Kobi? Było wiele teorii na temat tej nazwy i wiele różnych pomysłów, ale tak naprawdę nazwa ta została założona, bo była prosta
nie zarejestrowana w żadnym kraju, gdzie badaliśmy wtedy, a badanie możliwości zarejestrowania znaku nie było wcale w tamtych czasach w Polsce łatwe. I ponieważ była czteroliterowa i prosta, więc zarejestrowaliśmy dwa znaki, Kobi i Bobi. Stwierdziliśmy, że Bobi jest bardziej dla mniejszych dzieci, więc stworzyliśmy duże klocki jako Bobi, a małe klocki jako Kobi. No to chyba dobrze, Nic bo to nie znaczy. Kilka lat później, bodajże w 1992 roku, maskotka Olimpiady w Barcelonie uzyskała tą samą nazwę. Ale to było 3 lata po zarejestrowaniu naszej nazwy. tutaj coś widzowie mówią, że trochę obraz panu przycina, ale rzeczywiście, bo coś tam chyba przez chwilę jest, ale mam nadzieję, że się zaraz poprawi. Słychać pana w każdym razie i widać, ale trochę rzeczywiście przycina. Dobrze. Ja przypomnę, zanim poleci następne pytanie, ja przypomnę wam wszystkim, że pamiętajcie o tym, żeby dać lajka pod dzisiejszym streamem. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, to naprawdę bardzo, bardzo ważne. I ja przypomnę także tym z was, którzy nie znają języka polskiego, że oczywiście tłumaczenie we wszystkich w zasadzie możliwych językach będzie dostępne w ciągu najbliższych 2 dni, powiedzmy. O, już obraz się znacznie poprawił, jest idealnie teraz. Już pana widać. No dobrze, lećmy dalej, bo ja tych pytań, tak jak mówiłem, mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Panie prezesie, czy kiedyś projektował pan zestawy Kobi i czy bierze pan w jakikolwiek sposób udział w projektowaniu aktualnych zestawów? Tak, od początku projektowałem zestawy Kobi i nadal uczestniczę. Już nie projektuję ich sam, ale uczestniczę i staram się aktywnie uczestniczyć w projektowaniu zestawów, ale jako strona ta inspirująca, czy jako strona wskazująca, a nie jako strona wykonująca. Ja mam w takim razie kolejne pytanie. Panie prezesie, skąd w ogóle wziął się pomysł na kolekcję poświęconą II wojnie światowej? Na początku był pomysł na kolekcję Small Army. Ta kolekcja Small Army pojawiła się już w latach 90. zeszłego stulecia jako linia, której nie było dostępnej w żadnej linii klockowej naszych konkurentów, ani europejskich, ani azjatyckich. I ponieważ linia Small Army rozwijała się przez 7 lat bardzo ładnie i intensywnie, w nią inwestowaliśmy, zdecydowaliśmy, że możemy pójść krok dalej, bo historia zawsze była moją pasją, a już historia tak związana z pojazdami wojskowymi to tak już bardzo, bardzo. I postanowiliśmy, jeżeli mamy już tyle form, tyle kształtów, które możemy przypisywać wyłącznie zestawom militarnym, to może spróbujmy zrobić coś, co było rzeczywiście, funkcjonowało w czasie II wojny światowej. I zaczęliśmy od czołgu T-34 słynnego, później poszedł Tiger, Sherman i stwierdziliśmy, że to jest fajna droga. Klienci przyjęli tą linię bardzo entuzjastycznie. No i w tej chwili historyczna kolekcja nasza, szczególnie z II wojny światowej, zdecydowanie jest ważniejsza dla nas niż kolekcja Small Army. No i ja mam tutaj kolejne pytanie, już trochę bardziej podchwytliwe. Co skłoniło pana i firmę Kobi do zmiany kształtu figurek? Tu pewnie chodzi głównie o te główki. A to skłoniło nas do tego kilka spotkań w Kopenhadze, przed sądem w Kopenhadze, bo mieliśmy proces z duńską firmą, też produkującą klocki, która to firma zarejestrowała jako znak towarowy figurkę.
figurkę, która była wcześniej przez 20 lat chroniona patentem. Patent został, każdy patent po 20 latach traci ważność, wygasa, ale oni wbrew tak naprawdę unijnemu prawu zarejestrowali tą figurkę jako rysunek, jako znak towarowy i na podstawie tej rejestracji wszczęli przeciwko nam proces sądowy na terenie Danii. I po kilku spotkaniach z prawnikami w Danii przed sądem, gdy nie znaliśmy jeszcze, jaka będzie decyzja sądu, stwierdziliśmy, że zaraz. Przecież my nie musimy się bić o figurkę, która tak naprawdę wcale nam się nie podoba, o której mamy wiele zastrzeżeń, bo jest mało pasująca do naszych zestawów coraz bardziej oddających rzeczywistość. I pomyśleliśmy, ale może zróbmy figurkę, która będzie bardziej przypominała człowieka, bardziej będzie przypominała żołnierza i przestańmy się tutaj kłócić o figurkę, na której nam nie zależy i zacznijmy robić swoje figurki i zaproponowaliśmy to Duńczykom. Duńczycy byli zadowoleni z naszej decyzji. My również jesteśmy zadowoleni z tej decyzji, więc wszystkie strony były zadowolone. Nawet sąd był zadowolony, bo miał skończoną trudną sprawę. Ja myślę, że fani figurek też są zadowoleni, bo rzeczywiście coraz częściej zwracają uwagę na fakt, że figurki Kobi no jednak mają te bardziej ludzkie kształty, tak? No ale Ale na początku wielu klientów nie było z tego zadowolonych. tak, bo to chyba też kwestia przyzwyczajenia, opatrzenia się, ale to też zresztą były na ten temat na naszej grupie dyskusyjnej Kobi Fans długie rozmowy. Ale ja tu mam kolejne pytanie. I to kolejne podchwytliwe pytanie. Czy są plany wznowienia kolekcji Grunwald, Piraci i Action Town? No, to jest trudne pytanie, bo nie chciałbym zdradzać jakby tajemnic, których nie powinienem zdradzać, a jednocześnie chciałbym jak najwięcej informacji przekazać. Nigdy nie zamknęliśmy jeszcze kolekcji Action Town. Co prawda nie wypuszczamy nowych zestawów kolekcji Action Town, ale zapewniam, że pewne działania są prowadzone, żeby pozytywnie zaskoczyć naszych klientów, ale to nie będzie szybko. Raczej trzeba się tego spodziewać w drugiej połowie przyszłego roku. I to będzie coś, o czym wielu fanów klocków i również na grupie dyskusyjnej Kobi Fans i również z informacji od klientów ze sklepów. Dużo osób o to pyta, więc jeżeli o to pytają, to my słuchamy naszych klientów i w drugim półroczu przyszłego roku czymś przyjemnym naszych klientów zaskoczymy. No. Natomiast jeśli chodzi o piratów, na pewno w przyszłym roku nie będzie wznowienia piratów, ale to jest linia, która nigdy nie wygaśnie. Ona będzie co jakiś czas odżywać. Natomiast linia Grunwald, jestem przekonany, że coś z historycznym średniowieczem w niedługim czasie powstanie, ale nie będzie to linia pod nazwą Grunwald. A miał pan nie mówić o Wiedźminie jeszcze. Nie, słuchajcie, to oczywiście żart, bo jest cała masa pytań dotycząca nowych licencji, ale na ten temat to już za chwilę. Moi drodzy, bo tutaj bardzo wiele pytań pada. Dzisiaj spodziewajcie się kilku przecieków, natomiast przede wszystkim dowiecie się czegoś więcej na temat Karl Gerard, limitowanej edycji, ale o tym za chwilę, bo tutaj jest bardzo dużo pytań, co tam pan ma na stole, co to tam wystaje fragment jakiegoś samolotu. To jest samolot, który pojawi się w tym roku w sprzedaży. On już w katalogu najnowszym się znajdzie w pełnej krasie.
Była już sesja, znaczy dzisiaj była sesja zdjęciowa jego przeprowadzona. To jest samolot na licencji Boeinga. Aktualnie jeszcze nadal używany w wielu armiach. Samolot F-15. On się tak prezentuje. To jest duży model, duży samolot. I on będzie w tym roku dostępny. Jak widać, jest już gotowy, bo Jest już gotowy, to jest wszystko już z klocków, tutaj nie ma żadnych, to wszystko już są rzeczywiste wypraski i w zasadzie on mógłby być wypuszczony już do sprzedaży w wakacje, ale będzie trochę po wakacjach wypuszczony, ponieważ w wakacje mamy otwarcie nowej hali produkcyjnej, mamy przenoszenie maszyn, mamy instalację nowych maszyn, zaplanowano nowe inwestycje, które są przewidziane właśnie jakby dostawy tych maszyn w lipcu i w sierpniu. Stąd w tym okresie wakacyjnym będą pewne opóźnienia w produkcji, dlatego ten samolot pojawi się dopiero jesienią. Panie prezesie, ale ja chyba nie zauważyłem, żeby pan pokazał, że tamten kokpit, tą owiewkę pilota można otworzyć. Znaczy, wie pan, no to już jest zadanie dla pana oczywiście, żeby pokazywać takie Bo rzeczy. o tym jeszcze nikt nie wie, ale bo moi drodzy, to jest nowy system. Proszę, jak w prawdziwym samolocie można ją otworzyć. Tam jest zatrzask. To jest zatrzask, tak, a słychać nawet chyba tak. Słychać było, tak. Także już jak będzie się latać, to on nie wypadnie. Na, Są nowe nawet jakby rakiety. chciał. Tak, są ruchome stateczniki i poziome, i pionowe. Tu jest ponad 500 klocków. To jest kawał dużego, naprawdę ciężkiego samolotu. Zresztą widać, to nie jest mały samolocik. Ale nowoczesne samoloty bojowe są zdecydowanie większe niż te z czasów II czy tym bardziej I wojny światowej. No właśnie, panie prezesie, bo tych współczesnych samolotów ostatnio pojawiło się w ofercie całkiem sporo. I to jest kolejne pytanie, czy będzie przybywało tych modeli współczesnych, pojazdów współczesnych? Tak, będą przybywały również pojazdy współczesne. W tym roku już w katalogu było pokazane chyba, będą też 2 śmigłowce na licencji Boeinga, Apache i Chinook, a w przyszłym roku dużo bardzo ciekawych modeli i samolotów i śmigłowców. No i tutaj właśnie kolejne pytanie, czy dalej będziemy kontynuować jako firma tę piękną tradycję polegającą na tym, że jednak przewaga naszych modeli to kolekcja historyczna z II wojny światowej. Rozumiem, że to się nie zmieni. Ja nie mogę obiecać, że z czasem się to nie zmieni, ale nie zmieni się to na pewno w przyszłym roku. Dobrze, panie prezesie, ja mam kolejne pytania. Ja przypomnę wam wszystkim, że jeżeli macie jakieś pytania do pana prezesa, które chcecie zadać, piszcie je śmiało na czacie. Nasi moderatorzy przekażą mi te pytania i ja oczywiście jeszcze je zadam. Ale uwaga, bo mam tutaj kolejne pytanie. Czy kolekcja historyczna będzie powiększana o inne okresy historyczne? Tutaj podejrzewam, że chodzi pewnie o te starsze czasy. Są takie prognozy i przecieki, to ja tak słyszałem przynajmniej. I jest jedna historyczna wojna, która nas szczególnie interesuje. I prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest, że w przyszłym roku się ta kolekcja pojawi, ale nie mogę w tej chwili zdradzić, jaka to będzie kolekcja. Ale już w zasadzie... Ja nie chcę za bardzo, przepraszam, że niektórzy są może rozczarowani tym, że nie chcę mówić o tym, co będzie w maju czy w kwietniu przyszłego roku, albo na jesieni, na gwiazdkę przyszłego roku, ale w takich otwartych informacjach nasza konkurencja może to wykorzystać przeciwko nam. Dlatego muszę tutaj zachować dużą
dozę ostrożności. Ja tylko dodam, że bo często oglądają nas fani Kobi, którzy od niedawna dopiero zaczęli swoją przygodę z klockami konstrukcyjnymi. Ja tylko dodam, że w historii Kobi już pojawiały się różne okresy historyczne. Przecież w Saszetkach Mała Armia były figurki z różnych okresów historycznych, choćby z wojny secesyjnej, czy byli ninja, więc tak jakby się tak przyjrzeć, to takie rzeczy już się w Kobi pojawiały, prawda? Pojawiały się, tak, to prawda. Ja przejdę do kolejnych pytań, bo ja ich mam tutaj naprawdę bardzo dużo, a widzom tylko przypomnę, że jeśli oglądacie tego streama, pamiętajcie o łapce w górę, to naprawdę bardzo, bardzo istotne. Panie prezesie, jaką licencję lub markę lub temat chętnie chciałby zobaczyć pan z klocków, ale jest ona na tyle niszowa, że nie byłaby ona popularna i raczej nie ma na nią szans? Nie wiem, ja nie myślę o licencjach, która byłaby mało popularna i nie miałaby raczej szans. Ja raczej myślę o licencjach, które mają być popularne i mają duże szanse. No, w jednym z wywiadów pan kiedyś powiedział, że nawet jeżeli są licencje, których w tej chwili Kobi nie wydaje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić w przyszłości. Ależ oczywiście, no, ja nigdy nie będę mówił, że nigdy czegoś nie zrobię. O nie, nie zgadzam się. Powiedział pan raz, że czegoś pan nie zrobi. Chodziło o odwzorowanie takich dwóch panów złych, niedobrych z okresu II Ale wojny no, światowej. są oczywiście tematy, które są absolutnie oczywiście, czyli jak Tak. to mówią naukowcy, oczywista oczywistość. Dwóch panów na pewno nie zrobimy, a może nawet więcej niż dwóch. Natomiast mamy w przyszłym roku już podpisanych kilka umów licencyjnych, bardzo ciekawych, spektakularnych. I pracujemy również nad licencjami na kolejne lata i wiele ciekawego w licencjach się będzie u nas dziać w najbliższym czasie. Panie prezesie, ja mam kolejne pytanie. Czy będą wydawane figurki ważnych postaci historycznych, takich jak Churchill, Patton, Sosabowski, Anders i inni? A powinny być wydawane takie figurki specjalne? Wydaje mi się, że tak. Zresztą to już chyba się dzieje nawet. No tak, no ale to się dzieje w ograniczonym zakresie, ale czy nasi fani, czy budowniczowie naszych jakby konstrukcji czekają na specjalne figurki? Ja nie mam takich badań. Nie wiem, jak wielu Polaków chciałoby kupić Churchilla, albo jak wielu Brytyjczyków chciałoby kupić figurkę Andersa chociażby. Tego nie wiemy. No, feldmarszałek Rommel cieszył się ogromnym zainteresowaniem. I słuchajcie, i tu w takim razie pytanie do was. Czat jest do waszej dyspozycji. Napiszcie, czy fajnie by było zobaczyć figurki takich generałów, takich ważnych postaci historycznych. Jeżeli tak, to napiszcie na przykład, jaką figurkę tego typu chcielibyście najbardziej, jaką postać odwzorowaną z klocków Kobi. A ja przechodzę do dalszych pytań. Ale zanim zaczniemy z dalszymi pytaniami, panie prezesie, bo ja obiecałem, że dzisiaj puścimy trochę farbę, trochę zdradzimy tajemnic na temat zestawu Karl Gerard, limitowanej edycji, która dzisiaj się pojawiła w sklepie internetowym. Natomiast wciąż nie wiadomo, kiedy będzie rozpoczęta sprzedaż, no kiedy trafi w ręce fanów, no i jaka będzie cena. Czy możemy to zdradzić? Rozpoczynamy sprzedaż jutro w południe. Limitowana jest ilość, rzeczywiście to jest bardzo limitowana ilość. Będzie dostępna tylko w sklepie online Kobi. I cena jest za tą wersję limitowaną z 5 specjalnymi figurkami, z większą ilością klocków, specjalistycznym klockiem laserowo wycinanym z numerowaną tabliczką oraz z certyfikatem. To cena jest 499 zł. Tam jest ponad 1550 klocków.
I premiera jeszcze w czerwcu. I wysyłki zaczynamy 25 czerwca. Natomiast ja dodam jeszcze jedną niespodziankę, bo prawdopodobnie, bardzo niewykluczone, krążą plotki, że do każdego takiego zestawu może trafić jeszcze papierowy katalog Kobi. Jest na to szansa. Nie może trafić, decyzja już zapadła i specjalna, tylko w tym zestawie będzie papierowa wersja katalogu Kobi 2020.2. I tutaj przypomnę, zwracam uwagę, ważny komunikat, moi drodzy, do każdego zestawu edycji limitowanej Karlgerad będzie dołożony papierowy katalog, o który tak często pytacie, ten najnowszy, nowy, który był pokazywany na poniedziałkowym streamie, oczywiście w wersji finalnej, także w każdym takim zestawie znajdziecie taki katalog. No dobrze, panie prezesie, ja tymczasem zadam kolejne pytania od widzów, bo tutaj tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Panie prezesie, czy ogląda pan czasem recenzje zestawów historycznych w wykonaniu niemieckich recenzentów oraz recenzentów z innych krajów? Tu pewnie chodzi o youtuberów w tym pytaniu. Czy ogląda pan czasem recenzje youtuberów? Nie często, ale oglądam, tak. Bo ja chyba nie będzie tajemnicą, znaczy, nie będzie tajemnicą, jeśli to zdradzę, ale z tego, co się orientuję, dobra, wiem o tym, pan bardzo uważnie śledzi media społecznościowe poświęcone Kobi, prawda? Znaczy, tak jak już wspominałem, słucham głosu klientów. Czyli odwiedza pan naszego Instagrama, Facebooka i czasem zagląda pan na YouTube'a. A ja mam kolejne podchwytliwe pytanie. Czy firma Kobi rozważa zestawy znanych budowli architektonicznych? Na przykład barbakan, latarnie morskie? Latarni morskiej nie przewidywaliśmy, ale my mamy projekty gotowe kilku monumentalnych amerykańskich budowli, ale jeszcze nie zapadła decyzja, że je uruchomimy. Ja tu mam kolejne pytanie od fanów na temat serii zestawów wydawanych przez Kobi, które byłyby projektowane przez fanów. Czy taka idea będzie? Jeśli taka wola fanów będzie, to na pewno będziemy coś takiego mogli zrobić w najbliższym czasie, może nawet w tym roku. O proszę, słuchajcie, to ważny, zwracam uwagę na tą ważną zapowiedź, więc jest szansa na to, że wasze modele, które zaprojektujecie sami, być może zostaną wydane przez firmę Kobi. Panie prezesie, bo tutaj tych pytań, tak jak wspominałem, ja mam naprawdę bardzo, bardzo wiele, natomiast jedno tutaj pytanie bardzo często się pojawiało na temat pana pasji do biegania. Czy jest pan zawodowym biegaczem? Takie jedno z pytań padło. No ale no trzeba o tym powiedzieć chyba na streamie. Nie jestem zawodowym biegaczem, biegam rekreacyjnie i czasem startuję w długodystansowych biegach, ale to jest jako hobby, jako dobry czas na odreagowanie stresu. I ja mam tutaj kolejne pytanie. Panie prezesie, czy planowane jest poszerzenie i otwarcie sklepów, takie pytanie, poszerzenie i otwarcie sklepów stacjonarnych Kobi, ale firmowych? A powinny takie sklepy się pojawić według naszych fanów? No, to pytanie dosyć często się powtarzało, właśnie między innymi o sklepy stacjonarne, ale dedykowane tylko i wyłącznie Kobi. Aktualnie inwestujemy w ułatwienie zakupów w sklepach online, które są naszymi sklepami. Inwestujemy w ułatwienia B2B, czyli zakupów przez naszych klientów z całego świata. Natomiast nie planuję w tym roku otwierania sklepów Kobi. I ja mam tutaj kolejne pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, czy firma Kobi będzie poszerzała ofertę dla dorosłych
zmniejszając jednocześnie ofertę klocków dla dzieci? Nie potrafię tak bezpośrednio na to pytanie odpowiedzieć, bo ja nie wiem, gdzie jest granica pomiędzy klockami dla dzieci i klockami dla dorosłych. Ja nie uważam, żeby modelem, chociażby tym, co stoi obok mnie, czyli F-15, czy na przykład tym modelem, czy to jest model, który jest dla dzieci, czy dla dorosłych. No myślę, że chyba i dla tych, i dla tych. No więc dlatego jest dość ciężko w tej chwili zadeklarować, że będziemy produkować więcej klocków dla dzieci lub więcej klocków dla dorosłych. No, będziemy starać się mieć pełną ofertę i jakby zagwarantować zadowolenie i dzieci, i dorosłych. Ja mam tutaj kolejne pytanie od fanów. Czy zbudował pan ostatnio któryś z modelów Kobi? Tak, zbudowałem ostatnio, to nie był duży model, bo to był samochód Skoda. A którą Skodę? W Fabie. I co? Bez problemu poszło, tak? Nie, Bardzo byłem zadowolony, bardzo mi się podobała, bez problemu. w porządku. Bo rozumiem, że na razie na Titanica się pan, no nie podjął się pan Titanica na razie. W skali 1 do 300 nie podjąłem się jeszcze, bo jest mało czasu, a jednak ten Titanic to jest pełna niedziela zabawy, tak myślę, że 8 godzin to jednak bym musiał poświęcić na zabawę. Natomiast małe zestawy, tak jak samochody, to często składam. Kolejne pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, jak ocenia pan serię wielkich okrętów z klocków? Czy jest pan zadowolony z wyników sprzedaży i czy ta kolekcja będzie poszerzana? To już katalog nasz na drugie półrocze tego roku pokaże, że kolekcja będzie poszerzana. Będą zarówno okręty niemieckie, jak i okręty brytyjskie. Teraz pojawiła się reedycja, dosłownie na przełomie maja i czerwca, reedycja amerykańskiego Missouri z lekko zmodyfikowanymi elementami i z dodanymi jakby samolotami amerykańskimi. Więc ta kolekcja okrętów będzie cały czas rozwijana i mamy już zaplanowane również bardzo ekscytujące okręty na pierwsze półrocze 2021 roku. Nawet niektóre są już są zaprojektowane i zbudowane. Również niektóre będą na licencji. Panie prezesie, tutaj kolejne pytanie do pana. Czy mógłby pan pokazać pańską kolekcję klocków w domu? Rozumiem, że tu chyba podejrzewają widzowie, że ma pan w domu bardzo dużą kolekcję klocków. No cóż, mam tu PT-76 w pudełku, jeszcze nie zbudowany. Stoi 2 metry ode mnie. Mam nowego Mirage, samolot Mirage, który jeszcze nie jest zbudowany, ale już czeka na zbudowanie. I to przy tym stole, tak żebym mógł pokazać w ciągu 10 sekund to wszystko. Reszta To dość klocków skromna jest- kolekcja, panie prezesie. No bo jestem w tej chwili w miejscu, gdzie nie pracuję tak intensywnie. No w Mielcu, w fabryce w Mielcu ma pan trochę więcej klocków, W prawda? fabryce w Mielcu mam dużo więcej klocków i tam częściej buduję z klocków. Jedno pytanie od fanów padło dosyć zaskakujące. Prawdę mówiąc, mnie rozłożyło to pytanie, ale je zadam. Czy jest pan w stanie choćby w przybliżeniu podać, ile ważą klocki, które są aktualnie w fabryce w Mielcu? Łącznie. Myślę, że około 200 ton. 200 ton, tak? Koło 200 ton by było tam? No to sporo. To naprawdę sporo. Klocków. Mówimy o klockach. Tak. Plus w zestawach, już w gotowych pudełkach, myślę, że kolejne około 200 ton, może 150 ton.
I tutaj kolejne pytanie, tym razem o Powstanie Warszawskie. Ja nie ukrywam, że to pytanie to było jedno z najczęściej zadawanych pytań o reedycję serii z Powstania Warszawskiego. Czy są takie plany? Nie w tym roku. Ale musimy chyba dodać, że przecież pojawił się zestaw trzyfigurkowy, specjalnie dedykowany na Powstanie To on się już Warszawskie. pojawił Tak. wiosną, a teraz kolejne w tym roku się nie pojawią. Dobrze. Ja tutaj mam kolejne pytania od fanów. A pytanie brzmi następująco. Czy aktualne są plany otwarcia fabryki w innym kraju niż w Polsce? Były takie plany, ale zostały zaniechane 2 lata temu, 3 lata temu. Postanowiliśmy rozbudowywać dalej, inwestować na terenie Polski. No a w obecnej sytuacji, gdzie jest zagrożenie COVID-19, no to te plany jakby nie wracają do budowy fabryki za granicą, aczkolwiek niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości wrócą. No bo ja muszę dodać, bo tak jak wspominałem wcześniej, ogląda nas też całkiem sporo zupełnie nowych fanów, którzy od niedawna zaczęli przygodę z Kobi, że Kobi to w 100% polska firma. Produkcja klocków jest też w całości w Polsce, prawda? Jest w 100% polska, jest nie tylko produkcja klocków, ale również produkcja wszystkich form wtryskowych, produkcja opakowań, instrukcji, projekty, wszystko jest wykonywane w Polsce. Dlatego jakby wszystkie firmy, które z nami współpracują przy tworzeniu tych produktów, łącznie z właśnie tymi zewnętrznymi firmami, no to można powiedzieć, że blisko 10 000 osób pracuje nad tym, żeby te zestawy były jak najlepsze i żeby były dostępne w jak najszerszym asortymencie na wszystkich kontynentach świata. No, ale w tej chwili, jeśli chodzi o dostępność Kobi na świecie, to jest chyba całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle, ale tak jak powtarzam to, co chciałem powiedzieć, wszystko jest robione w Polsce, oprócz surowca, bo surowiec jest robiony na terenie Unii Europejskiej. Generalnie to mogę powiedzieć, że na terenie Unii Europejskiej i nie jest to surowiec, czyli ABS nie jest produkcji polskiej, ale jest Unii Europejskiej. No Na i Węgrzech. No, nie jest tajemnicą, surowiec jest węgierski. I tutaj pytanie o grę planszową Small Army Tank Wars, która ma się pojawić na początku września w sprzedaży. Czy Kobi planuje poszerzać ofertę gier planszowych z elementami klockowymi? Jest takie założenie. Nasz partner w grach przygotował kolejne projekty, ale nie podejmiemy decyzji o ich produkcji, dopóki nie będziemy znali wyników sprzedaży tej pierwszej gry. Panie prezesie, ja mam tutaj kolejne pytanie jakieś takie nostalgiczne, bo to to też powtórzyło się chyba, nawet 3 razy zostało zadane przez różnych fanów, o gry komputerowe Kobi. Bo to są fani, którzy pamiętali gry komputerowe Kobi, które kiedyś były wydawane. I czy są plany wznawiania, wydawania znów gier komputerowych Kobi? Tak, gry komputerowe były wydawane. To jeszcze na CD-ROMach były nawet zestawy klocków CD-ROMem i z grą, ale nie przewidujemy, w tej chwili to są już inne budżety, zresztą widzimy co robi chociażby co robią polskie firmy produkujące gry komputerowe, są już inne budżety i nie przewiduję w najbliższym czasie uczestniczenia w tego typu inwestycjach jak tworzenie nowej gry komputerowej. No, poza tym my wydajemy wiele zestawów, które pojawiają się w grach komputerowych, prawda? Więc jeśli ktoś Tak. ma ochotę, to zawsze może skorzystać z innej gry. Natomiast ja tutaj mam kolejne pytanie na temat serii World of Tanks. Czy jest pan zadowolony z kolekcji World of Tanks i czy jest planowana kontynuacja tej serii? Tak, jestem zadowolony. Myślę, że licencjodawca, czyli Wargaming, również jest zadowolony. W tym roku, jak wiecie, jest 10-lecie World of Tanks.
na tę rocznicę przygotowaliśmy specjalny, wyjątkowy zestaw jubileuszowy, który również jako jubileuszowy właśnie powstał w Wargaming i pojawił się w grze World of Tanks. To jest sowiecki IS-7 Granit i ten zestaw u nas pojawi się we wrześniu, na koniec września w sprzedaży ze specjalnym logo dziesięciolecia Wargaming, ale również ze specjalnymi kodami, które będą wyjątkowe, bo te kody będą zawierały dużo więcej bonusów niż te obecnie posiadane. I będzie to jeden raz ta edycja tego czołgu w produkcji, jako ta unikatowa, specjalna, wyjątkowa. Panie prezesie, ja mam teraz pytanie, które autentycznie zostało zadane najczęściej. To znaczy pytanie o kolejne klocki na sztuki w sklepie internetowym. Czy ta oferta będzie poszerzana? No, będzie poszerzana, bo klienci tego oczekują. Ja nie jestem jakby fanem tych klocków na sztuki, bo to jest bardzo dużo pracy dla magazynu, dla przechowywania. U nas jest cały system wydawania towarów skomputeryzowany. I teraz jak ktoś zamawia jeden klocek dany, no to ta osoba musi z czytnikiem do tego miejsca podejść, musi wydrukować masę dokumentów, przygotować cały obieg dokumentów, żeby sprzedać klocek za 3 zł. I to jest dosyć pracochłonne i jakby sygnały z magazynu są takie, że oni tego nie lubią robić, ale to klient naszym jest panem, a nie pracownik magazynu. I regularnie poszerzamy co miesiąc, co 1,5 miesiąca pojawiają się nowe klocki w ofercie i będziemy stopniowo tą ofertę poszerzać, ale raczej nie spodziewajcie się, że wszystkie klocki, jakie robimy, znajdą się w tym sklepie. To raczej się nigdy nie wydarzy. Bo jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, to około 19 000 wzorów powinno być wtedy, tak? Dobrze liczę, czy się mylę? Znaczy, z każdym dniem ta ilość rośnie. No właśnie. My mamy w tej chwili około 15, czasem więcej nowych kształtów miesięcznie. Jak do tego przemnożymy przez ilość kolorów, no to miesięcznie może być nawet 100-150 nowych. I ewentualnych nadruków. Z nadrukami to już w ogóle nie chcę się. No dobrze, ale ja mam pytanie do widzów w takim razie. Moi drodzy, jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani poszerzeniem oferty klocków na sztuki, napiszcie na czacie tak. Jeżeli nie interesuje was ten temat, napiszcie nie. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania. Natomiast ja przypomnę, że w ciągu najbliższych 2 dni powinno pojawić się tłumaczenie, napisy, powinny pojawić się napisy z tłumaczeniem w innych językach. No dobrze. Ja tu mam kolejne, tu widzę, że czat właśnie w tej chwili został zalany odpowiedziami przez widzów. No jednak chyba zdecydowanie widzowie są zainteresowani poszerzeniem oferty klocków na sztuki. Jan Lewandowski napisał nie. Szkoda, Janek. Bardzo nam przykro. Panie prezesie, ale ja mam tutaj kolejne pytania, ja pana szybko dzisiaj nie wypuszczę. Tutaj pytanie padło na temat nowej części fabryki w Mielcu. Czy może pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Czy planowana jest tam wystawa klocków? Takie było pytanie. Nie, wystawa klocków nie jest planowana. Będzie takie pomieszczenie w tej nowej części, gdzie będą aktualnie produkowane wzory z możliwością jakby zamawiania. Klient przyjedzie, będzie chciał zobaczyć ofertę, spotkać się z nami, to wtedy będzie mógł tam obejrzeć obecną naszą kolekcję. Ja zaznaczę tylko, że chodzi o klientów biznesowych, prawda? Ale to są klienci tak, tylko klienci biznesowi, ale Czyli z uwagi też na COVID-19, jakby teraz podróże, my w tym roku odwołaliśmy wszystkie wizyty naszych kontrahentów, nawet z dalekiej Japonii czy z Chin były już zaplanowane wizyty na lato i na jesień tego roku i zostały wszystkie odwołane. No z wiadomych przyczyn, no nie można podróżować, istnieje jakieś ryzyko
zarażenia, więc stwierdziliśmy, że będziemy tutaj ostrożni i odwołaliśmy wszystkie spotkania, spotykamy się wirtualnie, więc jakby to pomieszczenie nie będzie specjalnie szeroko wykorzystywane w tym roku, ale jest stworzony tam bardzo duży nowy dział projektowy, cała olbrzymia część na automatycznego pakowania. To jest jakby sekcja maszyn licząco-pakujących, gdzie one liczą i pakują klocki. I to otwarcie, znaczy w tej chwili czekamy na odpowiednie zgody służb. Otwarcie nastąpić powinno jeszcze w tym miesiącu, a uruchomienie, przeniesienie części maszyn i dostawa nowych maszyn, tak jak mówiłem, w sierpniu tego roku. Panie prezesie, było bardzo dużo pytań na temat tego, jak zostać projektantem w firmie KOBI i że jest to praca marzeń, że siedzi się cały dzień i bawi klockami. Ja może proponuję, żeby trochę pan też mimo wszystko obalił ten mit, że oni tam tylko siedzą i bawią się klockami. Tak, ja też uważam, że to jest praca marzeń. Zazdroszczę im tej pracy, bo bym sam się tak pobawił. I ja się nie dziwię, że wielu naszych fanów uważa podobnie jak ja. Ale jednak w sumie to nie jest, tak jak się popatrzy z bliska, to nie jest taka praca bardzo prosta, łatwa i przyjemna. Czy jest przyjemna, ale jednak są pewne rygory, są pewne wymagania. Trzeba tworzyć to zgodnie ze sztuką. Później jest ten model wielokrotnie sprawdzany i poprawiany przez kontrolę jakości. Uwagi są czasem wręcz zgrzyty między działami, że projektant to tak by chciał, ale kontrola jakości tego nie puszcza, każe to mu zmieniać. Czas goni, więc No, ja bym jest dodał jeszcze, normalna praca. pan prezes goni. Prezes goni, klienci się niecierpliwią, stukają obcasem i mówią, już powinno być, a nie ma. Więc praca jest przyjemna, ale jest to jednak rzeczywiście realna praca. Natomiast ponieważ pracy mamy dużo i wyzwań mamy dużo, cały czas szukamy wybitnych fanów klocków, którzy są skłonni swoją pasję przełożyć na również pracę zawodową, ale wtedy w zasadzie powinno się mieszkać na Podkarpaciu w okolicach zakładu produkcyjnego. Bo jednak można nawet projektować w domu sobie na komputerze, ale później trzeba to wszystko jednak jeszcze obronić w firmie, spotkać się z kontrolą jakości, sprawdzić instrukcje. To nie jest proces na dzień czy dwa, tylko na grube, czasem duże zestawy to miesiące. Panie prezesie, i tutaj kolejne pytanie od fanów, które pojawiało się dość często na naszej grupie dyskusyjnej. Czy jest wymagane jakieś specjalne wykształcenie, żeby zostać projektantem KOBI, czy to jest tylko kwestia talentu? Kwestia talentu i umiejętności obsługi komputera. Biegła obsługa komputera, w tym najlepiej również z programami graficznymi. No właśnie. I tutaj przechodzimy do kolejnego pytania. Też dosyć często się pojawiało na temat naszego programu do projektowania. Czy udostępnimy kiedyś program do projektowania dla fanów? Nie. O, bardzo konkretna odpowiedź. Rzadko my mówimy nigdy nie. Ja nie powiedziałem nigdy, powiedziałem nie. Nie. Okej. No dobrze. Panie prezesie, ja tu mam jeszcze pytanie na tematy motoryzacyjne, dlatego że kolekcja Youngtimer bardzo się poszerza. Rzeczywiście została przyjęta szczególnie na polskim rynku, ale także na rynku niemieckim bardzo ciepło i na wielu innych rynkach. Natomiast pytanie jest bardzo, bardzo konkretne o pojazdy polskie typu Nysa, Żuk, Tarpan czy Jelcze. Czy pojawią się takie modele w ofercie Youngtimer Collection? Tu nie będzie konkretnej odpowiedzi, bo nie wiem. Po prostu nie wiem, czy się te pojazdy jak Nysa, Żuk czy Jelcz pojawią. Z uwagi na to,
że przyjemnością jest produkować na polski rynek polskie modele youngtimerów, ale finansowo dla firmy dużo korzystniej jest produkować samochody wschodnio-niemieckie na rynek niemiecki. To taka jest prawda. No, musimy też dbać o finanse firmy, a rynek niemiecki jest dużo bardziej chłonny i niestety polskie samochody historyczne, no jeszcze Fiat 126 się sprzedaje wszędzie, ale Polonez na przykład już w Niemczech nie wzbudza w ogóle zainteresowania. Natomiast dane z rynku europejskiego youngtimerów. Najwięcej sprzedajemy w Niemczech, później jest to rynek włoski i następnie dopiero rynek polski. Stąd też pojawiło się w tym roku kilka nowych samochodów Fiat. No i teraz wchodzi ten słynny Fiacik myszka mała z 65 roku, czyli Fiat 500 Abarth, 595. Ale to jakby wymusili włoscy nasi fani. Z tego też powodu nie mogę obiecać, że w najbliższej przyszłości samochody Nysa, Żuk, Jelcz czy inne polskie się pojawią przed chociażby kolejnymi samochodami włoskimi jak Lancia czy Fiat. Być może jednak będzie najpierw dla nas bardziej opłacalne zrobienie kilku zestawów niemieckich czy włoskich niż polskich. No i tutaj doszliśmy do pytania, które naprawdę bardzo często się pojawiało. Pytanie dotyczące pociągów. Kiedy pojawią się pociągi w ofercie KOBI? Nie powiem kiedy, ale powiem, że na pewno się pojawi. To jest ważne ogłoszenie. Mam nadzieję, że zwróciliście na to uwagę, bo... A coś więcej na ten temat pan powie? Ja już mówiłem o tym na początku streamu, tylko w bardziej zaowalowany sposób, bo nie powiedziałem konkretnie o pociągach, ale pociągi mogą być zakwalifikowane jakby do części Action Town. Czyli jednak Action Town, a nie Historical Collection? A jeżeli to będą pociągi obecnie jeżdżące po torach? No to Action Town. To Action Town, zdecydowanie. Panie prezesie, a w takim razie jak z maszynami rolniczymi? O dziwo, sporo pytań pojawiło się dotyczących właśnie maszyn rolniczych. Nie wykluczam, natomiast maszyny rolnicze jak kombajn, czy no traktorów już nie ma, ale kombajn jeszcze jest w naszej ofercie, nadal dostępny. Ale to nie licencyjny. Nielicencyjny. A pan pyta o licencyjne? Tak, tutaj są pytania dotyczące takich już konkretnych, podobnie jak seria Youngtimer Collection, takie maszyny rolnicze, rzeczywiście wiernie odwzorowujące te rzeczywiste, prawdziwe maszyny rolnicze. Ale jakiej firmy? Tutaj firma nie została podana w tych pytaniach, ale tu rzeczywiście, o ile mi wiadomo, pasjonatów maszyn rolniczych wbrew pozorom jest bardzo, bardzo wielu. No tak, tylko zupełnie inne maszyny rolnicze pracowały przed wojną, czy zaraz po wojnie w Niemczech, zupełnie inne w Polsce, a jeszcze zupełnie inne w Anglii, czy w Stanach, czy w Japonii. Teraz na które postawić? To dobre pytanie, ale to jest dobre pytanie na ankietę na naszej grupie dyskusyjnej KOBI Fans, więc spodziewajcie się, pewnie jutro pojawi się taka ankieta. Będziemy bardzo ciekawi waszych odpowiedzi. A tymczasem, ja tu, panie prezesie, mi tych pytań tutaj lawinowo przybywa. Ja wszystkich może pana nie zamęczę, bo przecież jeszcze będziemy się widzieć na 150 streamie, prawda? Czy jednak regularność co 100? Czy pan to pytanie do mnie zadaje? Tak, do pana. Bo Jeżeli będzie pan taką częstotliwość utrzymywać i będzie pan co trzeci dzień robić streama, to za szybko byłoby za 100 dni, ale oczywiście nie wykluczam, że w niedługim czasie się znowu spotkamy, jak może będę miał jakieś nowe,
ciekawe, tajne informacje do przekazania. Panie prezesie, ja tu mam pytanie na temat grupy dyskusyjnej Kobi Fans, a konkretnie czy któraś z budowli fanów lub pojazdów zbudowanych przez fanów zwróciła pana szczególną uwagę? Z tych, które były publikowane na grupie dyskusyjnej Kobi Fans lub w naszych mediach społecznościowych. Czy zachwycił pana jakiś model specjalnie, czy Ja drama jakaś? powiem uczciwie, wiele projektów mnie zainteresowało i wiele również zachwyciło, bo niektóre projekty wymyślane, te moki przez naszych fanów są naprawdę imponujące. I ja teraz nie wymienię konkretnie które, bo jest ich naprawdę cała masa. No ale nie jest tajemnicą, że poziom grupy dyskusyjnej Kobi Fans no, gwałtownie rośnie. Rzeczywiście prace fanów potrafią naprawdę zaskakiwać. No, przyzna mi pan chyba rację. Ja tam zwróciłem uwagę na jednego pana, który robił bardzo dużo takich zminiaturyzowanych różnych obiektów, takich malutkich, na przykład maszyny do pisania, jakieś urządzenie pokoju, meblościanki, jakieś telewizorki, wszystko z małych klocków porobione. To było bardzo słodkie, bardzo przyjemne. No, niby, A też coś teraz zrobił ten pan. Chyba jakiś ciężki karabin, polski ciężki A, karabin. tak, zgadza się. Zamiast kółek kierownice były. Zgadza się. No dobrze, panie prezesie, a ja mam tutaj jeszcze kolejne. Panie prezesie, bo mi tych pytań naprawdę bardzo przybywa, ale ja pana jeszcze tak szybko nie wypuszczę, bo Ale tutaj. umówiliśmy się na 110 minut. Ja nie przypominam sobie, że tak się umawialiśmy, panie prezesie. Nie przypominam sobie, ale to proszę mi dać jeszcze chwilę, bo tutaj co najmniej 4 pytania jeszcze panu muszę zadać. Ja tylko przypomnę wszystkim widzom, moi drodzy, że jeżeli macie jakieś pytania do pana prezesa, to jeszcze macie ostatnią szansę, ostatnią okazję na to, żeby te pytania zadać na czacie. Ja przypomnę wam też o kciukach w górę. Te kciuki są naprawdę bardzo ważne do tego, żeby zasięgi naszych filmów były większe, żeby docierały do większej liczby osób. Ale wracając do pytań, padło pytanie od pana ulubioną książkę i ulubiony film i czy będą wydane klocki z tego? Tak brzmi pytanie. Znaczy na pewno nie będzie wydanych klocków z mojej ulubionej książki, bo to była książka, którą czytałem 3 lata temu. To była książka prezesa Nike'a i jego jakby historia powstania firmy Nike, czy Nike, jak to niektórzy mówią. I ta książka na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Ja ją przeczytałem w ciągu właściwie 2 dni, bo potrafiłem się utożsamić z osobą i bardzo wiele fragmentów z jego życia było połączonych z fragmentami mojego życia. I bardzo tą książkę polecam. Nie pamiętam już jej tytułu. Pan Knight się nazywał, prezes i założyciel firmy Nike. On wydał jedną książkę, więc łatwo ją będzie znaleźć. Jest to genialna książka. No ale ciężko byłoby o tym film teraz, czy grę, czy chociażby zestaw klocków przygotować. Ale teraz czytam książkę historyczną. To jest książka królowa o czasach, są czasy początek drugiego tysiąclecia, kiedy w Polsce był Bolesław Chrobry. To nie jest oczywiście książka historyczna, ale motywy są historyczne, jak się tworzyło Królestwo Polskie. I też polecam tą książkę, a tu już nie wykluczam, że ta książka jakby może się pojawić w
w formie zestawów klockowych, bo jest to w sumie trochę podobne do naszego średniowiecza i bitwy pod Grunwaldem i naszej kolekcji Grunwald, czyli wracając do tematu z początku tego naszych rozmów, historyczne zestawy z rycerzami, z mieczami, toporami, to wszystko jeszcze jest przed nami znowu. Jakby wrócimy do czasów, kiedy wydawaliśmy Grunwald, wcześniej wydawaliśmy Rzymian i barbarzyńców, to w tej chwili możemy wrócić do tematu jeszcze średniowiecza, czy może trochę przedśredniowiecza. No właśnie, bo tutaj pan wspomniał o Rzymianach i barbarzyńcach oraz o Grunwaldzie. Tu wielu fanów ma jakąś taką ogromną nostalgię do tych serii. One są bardzo mile wspominane, pewnie dlatego, że one były wydawane już dosyć dawno i kojarzą się z udanym i radosnym dzieciństwem. Ale czy myśli pan, że w obecnych czasach takie wznowione, zmienione, odświeżone, bardziej historyczne zestawy cieszyłyby się zainteresowaniem? Grunwald generalnie cieszy się zawsze w Polsce dużym zainteresowaniem, bo Polacy mają w pamięci to, co się uczą w szkole i filmy, między innymi Sienkiewicza, Krzyżaków. Więc każdy Polak młody, każdy fan w ogóle polskości wie, co to jest Grunwald, wie, że to było wielkie zwycięstwo Polaków. Nie do końca może wykorzystane, no ale to już jakby jest odrębna historia. Natomiast wiele państw ma zupełnie inne bitwy, takie najsławniejsze i takie, które chcieliby zobaczyć na zestawach klockowych. To są inne niż Grunwald, więc musielibyśmy wtedy tworzyć na każdy rynek inną bitwę i to trochę się mija z celem, więc raczej jeśli mamy wrócić do kolekcji historycznych, średniowiecznych, to byłyby to kolekcje nie poświęcone jednej bitwie, czy nie poświęcone jednemu państwu, a raczej tak globalnie może europejskiemu rycerstwowi. No tak, ale pan powiedział o książkach, ale nie wspomniał pan jeszcze o filmie, pańskim ulubionym filmie. Mam dwa ulubione filmy. To jest Gladiator i Ostatni Samuraj. O proszę, o proszę. No dobrze, to kiedy klocki? No, były przygotowania do Gladiatora 2. No, nie wiem, czy wiecie, że Paramount szykował się do nakręcenia filmu Gladiator 2. Rozpoczęliśmy również rozmowy na temat licencji i współpracy, ale projekt został kilka miesięcy temu zaniechany i nie wiem, czy wrócą do tego projektu. No tak. Panie prezesie, czas mija, tak? Ja obiecałem godzinę, ale to tak jak mówię, no tych pytań tutaj nie ubywa. Natomiast przede wszystkim ja mam takie dosyć podchwytliwe pytanie, bo to aż 2 razy zostało zadane do pana. Jakie pytanie nie zostało zadane, na które chciałby pan odpowiedzieć? Nie ma takich pytań. Nie ma. Nie chce się pan niczym z nami podzielić. Jakąś może tajemnicą, jakimś przeciekiem? Będzie kilka bardzo ciekawych licencji w przyszłym roku. Mogę powiedzieć tyle, że będą to licencje różne, między innymi oparte na grach komputerowych. I na razie zostawmy ten temat. Tutaj taką kropkę dajmy, tak? No dobrze. Panie prezesie, na koniec może przypomnijmy tylko o... Pan pokazywał kilka dni temu wersję roboczą katalogu na drugie półrocze tego roku. Tak, zgadza się, w poniedziałek. Ta wersja robocza oczywiście była roboczą. Teraz pojawi się na dniach. I przypuszczam, że do druku pójdzie najdalej w piątek lub w poniedziałek pójdzie jakby ta wersja końcowa tego katalogu.
i zaraz później będzie opublikowana online. I tam jest bardzo wiele ciekawych, jak widzieliście, zestawów. Natomiast katalog 2021 to będzie po prostu szok dla wszystkich. No, on już jest dla mnie szokiem, jakie cudowne projektanci stworzyli modele. Naprawdę projektanci, to co teraz wymyślają, to przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Czyli udali się, krótko mówiąc, udali się. Znaczy, udali się i jako ludzie, jako pracownicy, jako kreatywni pracownicy, natomiast też świetnie się między sobą dogadują. I takie powstają kształty klocków w tej chwili, które będą kochane przez wielu budowniczych moków. No właśnie, bo firma Kobi jest właśnie kojarzona z tym, że powstaje bardzo dużo nowych wzorów, że to nie ma stania w miejscu, nie ma odcinania kuponów, tylko pojawiają się rzeczywiście nowe wzory, nowe kształty i to rozumiem, że to będzie kontynuowane, tak? Tak, no my inwestujemy cały czas, kolejne maszyny do działu narzędziowego przychodzą, kolejni ludzie są zatrudniani, w tej chwili również są zatrudniani kolejni pracownicy i tworzymy, no, tak jak już wspominałem, no my w tym roku będziemy mieć nowych form, przybędzie ponad 150 form, przybędzie ponad 200 nowych kształtów klocków, więc to jest cała masa, inwestycja jest gigantyczna, ale cała masa nowych, fenomenalnych kształtów przybędzie, które są jakby niezbędne do tego, żeby jeszcze lepiej odzorowywać kształty nowoczesnych czołgów, pojazdów, samolotów i nie tylko. Panie prezesie, w takim razie pozostało mi chyba ostatnie pytanie. Nienawidzę tego pytania, dlatego że ono jest zadawane na każdym streamie, więc ja nie mogę panu odpuścić tego pytania. Czy będzie wznowienie Bitwy o Berlin? Chodzi oczywiście o gazetki Bitwa o Berlin. My wycofaliśmy się z działalności wydawniczej. Działalność ta nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, no między innymi dlatego, że słaba bardzo jest dystrybucja, jest bardzo ograniczona dystrybucja przez tak zwaną sieć Ruch, Kolporter i Ruch. Zresztą teraz Ruch został chyba przejęty przez inny wielki, gigantyczny polski koncern. Już teraz nawet nie wiem, czy Orlen jest właścicielem. Orlen, tak. Tak. To do niczego dobrego nie prowadzi. No to jest jakby monopolizacja i dla takich wydawnictwa jak my, to już jest skończona bajka. Tam będą sprzedawane papierosy pewnie, prasa, która ma być w danych kioskach sprzedawana, czyli ta poprawna prasa i takie rzeczy, które ludzie kupują na bieżąco, czyli zapałki, zapalniczki i teraz się pojawią jeszcze małpki albo jakieś inne alkohole. Nie wiadomo. Ja zwrócę uwagę tylko niepełnoletnim, że to chodzi o te małe buteleczki. Może nie ogarniają, o co chodzi z tymi małpkami. Panie prezesie, przeoczyłem jedno bardzo ważne pytanie, które też dosyć często się pojawiało, o to, jaki wpływ epidemia ma na firmę Kobi, czy to wpływ negatywny, czy pozytywny? To był bardzo ciężki okres. Początek okresu epidemii w Polsce był bardzo ciężki. O, moje psy obrończe się odzywają. Początek epidemii był dla mnie osobiście dużym zaskoczeniem i takim przerażeniem. Ja nie do końca wiedziałem, jak sobie z tym okresem poradzić, co zrobić, żeby przetrwać, żeby dalej funkcjonować normalnie. Ale podjąłem pewne decyzje, które okazały się decyzjami trafnymi, czyli nie zmniejszyliśmy nawet o 1 dzień daliśmy wolny urlopów, bo to akurat było przed świętami Wielkiej Nocy. A tak to normalnie pracujemy, działamy, inwestujemy, zatrudniamy, nikogo, ani jednej osoby nie zwolniliśmy,
a natomiast cały czas przyjmujemy nowych pracowników i wierzymy, że ten rok zakończymy dużo lepiej niż rok ubiegły. Zresztą wyniki nasze sprzedaży po 4 miesiącach z tego roku są lepsze niż po 4 miesiącach zeszłego roku, więc to znaczy, że zarządzaliśmy tym kryzysem i sprzedażą dosyć dobrze. Panie prezesie, jakiej rasy ma pan pieski? Tutaj aktualne pytanie prosto No z to czatu. dwa wielkie obrończe Yorki. Jeden jest biegaczem, a drugi jest kanapowcem. A. I tak, i ten biegacz nawet, chodź tu biegacz, chodź tu do mnie, pokażemy się. Chodź mój malutki, chodź. No ale chodź troszkę bliżej, no chodź. No nie chcę przyjść. Nie, no ale tu, panie prezesie, cały czat oszalał, że chcą zobaczyć pieski. No właśnie, chodź. O, proszę. To jest biegacz. Aha. I on biega nawet 22 km. Jak na Jorka to całkiem nieźle, ale musimy się pochwalić, że były zawody takie przełajowe dla biegania czy z psami i ten mały piesek zwyciężył wiele wyżłów, dobermanów, owczarków. Po prostu biegał szybciej niż one. Może to ciężko w to uwierzyć, ale stanął na drugim miejscu podium. Jeden wyjątkowo szybki wyżeł był od nas szybszy. No ale wyżły z zawodu są tak biegaczami, prawda? Że się tak wyrażę. I to jest biegacz, a leniucha, zaraz pokażę leniucha. A to jest leniuszek, czyli to jest kanapowiec Maurycy. To całkiem są podobne do siebie. Całkiem, bo to są bracia. Ach, no tak. Panie prezesie, ostatnie pytanie tutaj takie najświeższe. Jeden z fanów dosyć ostro mnie męczy o to pytanie. O zestawy z anime na podstawie animowanych filmów japońskich. Czy kiedykolwiek się pojawią? Nic o tym nie wiem. Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej konieczności, ale jeśli fani będą się tego domagać i cały świat oszaleje na tym punkcie, to nie wykluczam. No dobrze. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję panu za udział. Bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy po ponad, troszkę, bo tak, troszkę nam zeszło, natomiast widzów mieliśmy dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. W tej chwili 220 osób nas ogląda. Panie prezesie, bardzo dziękuję za Bardzo dziękuję. udział. Dziękuję i dobrego wieczoru wszystkim życzę. Dziękuję wam wszystkim również za udział. Pamiętajcie, że możecie jeszcze zadać w komentarzach pod zapisem z dzisiejszego streamu zadać pytania do pana prezesa. Postaramy się je panu prezesowi przekazać i znaleźć odpowiedzi na te pytania. Moi drodzy, pamiętajcie też o zostawieniu łapek w górę i w ciągu najbliższych 2 dni powinny pojawić się tłumaczenia i napisy do tej rozmowy. Panie prezesie, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję Proszę się bardzo. jeszcze ze mną nie rozłączać. Ja zakończę jeszcze streama. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. I cześć.